Pierwszy trening w tym tygodniu zakończony. Tarcze bokserskie z trenerem Rafałem, tarcze kickbokserskie z Kamilem. O, fajna robota na wejście. Jeszcze dzisiaj zostaje wieczorem bieg. Jutro kolejny trening. Z rana mamy zawsze stójeczkę, taką pracę w parach, lekkie zadaniówki. Wieczorem pewnie jakiś lekki rozruch. Środa sparingowa, zawsze w środę mamy sparingi. I zależnie od tego, jak się czuję po sparingach, jeszcze albo dorabiam w środę, albo już po prostu odpoczywam. Czwartek bardziej zapaśniczo pracujemy. Łączymy to też z partnerem oczywiście. W piątek zapasy, nieraz stójka. To wszystko zależy też od momentu przygotowań i od tego, z jakim przeciwnikiem się mierzymy. No i co weekend na pewno z trenerem Filipem dorabiam parter. Zawsze minimum raz w tygodniu robimy indywidualnie pracę. Też bardzo dużo mi to daje. No i być może jeszcze sparing, bo teraz jest ostatni taki tydzień, żeby jeszcze mocno to sparować, także w tym tygodniu spodziewam się jednej albo dwóch sesji sparingowych. Najważniejsze jest właśnie przerobić te 5 rundówki, bo teraz właśnie mierzymy się na dystansie 5 rund. 5 razy 5 jest troszeczkę inaczej niż 3, także no na pewno będą to jeszcze 2 sesje sparingowe w tym tygodniu. Kolejny tydzień podejrzewam, że już będzie tylko 1 sesja sparingowa i będziemy zjeżdżali do obciążeń. Także teraz najważniejsze jeszcze przepracować to bez kontuzji. No i co, będziemy gotowi. Z Radziem robimy dostosowanie, czyli będziemy sobie pracować z całym ciałem, tak żeby te wszystkie nierówności, które gdzieś tam ciało sobie zaadoptowało w trakcie treningu, żeby przywrócić do równowagi. To, co robimy tutaj, do środka czaszki jest przyczepiony taki cały ten łuk ścięgnisty i on się później z oponą twardą łączy mostami oponowymi, gdzie przez cały kręgosłup. Taka praca jest wskazana, jeśli chodzi o wyrównanie dla wszystkich ludzi, ze względu na to, że jakby środowisko zewnętrzne i wewnętrzne często wprowadza organizm taki jakby brak balansu. Więc my chcemy przywrócić ten balans, bo wtedy organizm odnajduje zdrowie jakby sam w sobie. Więc my tutaj nie koncentrujemy się na jakichś urazach, na chorobach, tylko szukamy zdrowia w pacjencie. On sam ma całą siłę, żeby się uzdrowić. My chcemy tylko przywrócić równowagę pewnych procesów, pewnych funkcji, żeby ten organizm mógł jakby zapracować i się wyrównać. To jest też badanie ciała, sprawdzamy, gdzie te artykulacje w stawach są słabsze i pomagamy, żeby staw odzyskał ruchomość w pewnych zakresach, które przez trening mógł sobie gdzieś tam zbalansować. Tak. Jeszcze się na pewno spotkamy w 3 tygodniu, jak będę z powrotem. Dobra. I działamy. Tak jest, działamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak jest. Szukamy mojego dietetyka 10 gramów do przodu. No miałem trochę problemów, no nie ma co gadać z tą wagą, ale też jak wcześniej wspominałem, miałem problem z kocem grzewczym, który siadł główny moduł, jeden z 3, ale ten główny siadł i przez co też później miałem dużo większe problemy z zbijaniem tej wagi, bo pamiętajmy, gdzieś tam przy tych moich ekscesach związanych z robieniem wagi, no to wyglądało to mniej więcej tak, że za każdym razem traciłem tak 2,5-2,7 kg za każdą sesją. No a nagle jak siadł koc, traciłem tylko 600-700 gramów. No i to skutkowało opóźnieniem, mało tego wydłużeniem w czasie, co też skutkowało to buntem organizmu, przez co też organizm już na samym końcu nie chciał totalnie tej wody wydać. Ale koniec końców zrobiliśmy, ogoliłem się na łyso. No wyglądało to dramatycznie, dobrze też się jakoś nie czułem, no bo to już byłem 5 czy 6 godzin na totalnym odwodnieniu. No, ale taki sport, ja to nazywam, że to jest moja droga krzyżowa, którą uczęszczam co walkę i co wagę. Radek jest jednak, jak ja to mówię, cienki, a długi i taki suchy. Sama skóra i mięcho, więc tego tłuszczu ma prawie nie ma nic.
No, ale wygląda duży, no. Też generalnie no, jest zawodnikiem z bardzo dobrym zasięgiem, przypomnijmy. Ma długie, cienkie nogi, długie, cienkie ręce, z czego będzie trzeba się na pewno wystrzegać. Ale jest tak, jest duży. No myślałem, czy nie wiem jak ja wyglądam na jego jakby przykładzie, na jego posturze. Każdy mówi, że jestem dużo większy, no ale nie wiem. Wiadomo jest to, że na początku walki to każdy będzie ostry, każdy będzie na siebie uważał. No, myślę, że te dalsze rundy też mogą co nieco innego pokazywać. No, zobaczymy, no. Radek też pierwszy raz bije się na dystansie 5 rund. Pierwszy raz mogły takie przygotowania na dystansie 5 rund. No ja już takich miałem 5, więc nieco więcej doświadczenia z mojej strony, nieco więcej minut w oktagonie stoczonych też mi się wydaje będzie działać na moją korzyść. No i kolejny zawodnik, który potrafi wiele, no ale robię wszystko, żeby jak najgorzej wypadł na moim tle. Mam nadzieję, że mi się to uda. Jak wyjdzie, to tego nie wiemy. Tego najstarsi górale nie wiedzą, ale zrobię wszystko, żeby na pewno tą walkę dobrze stoczyć, potoczyć z jak najmniejszym uszczerbkiem na zdrowiu swoim. Pokaz to, jaki zawsze serwuję ja i mój przeciwnik w walce, zawsze gdzieś tam się krew leje albo się nokauty sypią i to jest na pewno ten jeden z główniejszych współczynników, który może to jakby jeden z głównych moich zalet, przez co też jestem jeden z głównych frontmenów na biletach, tudzież na plakatach promującą galę KSW. No walczę w taki sposób, w jaki walczę. Staram się te walki dawać jak najbardziej, może nie, że robię to celowo krwawe i brutalne, ale mam ten taki styl, nazwijmy to, niektórzy mówią tanka, niektórzy mówią kurde punishera, niektórzy mówią crashera, że wchodzę i walczę tak, że po prostu no moi przeciwnicy, żeby to źle nie zabrzmiało, ale narzucam takie tempo, narzucam taki styl walki, że po prostu jest im ciężko z tym walczyć i te walki kończą się w ten sposób, jak się kończą. Myślę, że on nie będzie się raczej tam ze mną wchodzić na wymiany, no chyba, że się nieco zaskoczę, no ale na pewno nie będzie stał w miejscu naprzeciwko mnie i nie będzie robić tego, co chociażby robił Tomek. Tak mi się wydaje, tym bardziej też jest zupełnie inna specyfikacja tej walki. No pamiętajmy, że Radek jest dużo wyższym zawodnikiem od Tomka i zasięg ma dużo dłuższy od mojego zasięgu. No więc też ciężko mi to powiedzieć, jak się z tym czuję. No, powiem tak, no będę chciał zrobić to, co zawsze robię, czyli wchodzę i niszczę, wychodzę. I tutaj też tak będę planować taką walkę stoczyć, ale to zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Rozpoznawalność jest faktycznie coraz wyższa, coraz większa. Nie wiem, dlaczego w Poznaniu jest tak, nie wiem, czy się ludzie mnie boją, czy co, że boją się podejść. Często gdzieś jestem, gdzieś przechodzę, ludzie mi piszą na Instagramie, że fajnie cię było spotkać, ale się wstydziłem ciebie zaczepić a gdzie jestem w innym mieście, jaki to jest Poznań, to zawsze jest tak, że dużo osób mnie gdzieś tam prosi o zdjęcie, co jest ogólnie bardzo fajne i przyjemne. Dzwonimy do znajomego z Tajlandii. Sawadee krab. สวัสดีครับ สบายดีไหมครับ สบายดีครับเป็นยังไงบ้างครับ ผมสบายดีครับหลังจากการออกกำลังกายครับวันนี้ผมมีวันสำคัญเพราะว่าก่อนการชกสหพันธ์ KSW ทำให้พนักงานของ KSW ถ่ายวิดีโอเกี่ยวกับวันของผมครับว่าโฆษณาการชก อ๋อแบบถ่ายวิดีโอทั้งวันในการฝึก ใช่ ไหมครับ ใช่ถูกต้องครับถ่ายวิดีโอเกี่ยวกับทุกวันทั้งวันตอนเช้าเกี่ยวกับผมทุกวันอาบน้ำเย็นผมก็เลยแช่น้ำเย็นกินอาหารเช้ากินอาหารเสริมแล้วก็ตามกาแฟ กิจวัตรที่ผมมีกิจวัตรประจำวันที่ผมมีทุกวันครับ อ๋อครับผมว้าวโอเคแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนครับ ผมอยู่ที่ค่ายมวยแต่ว่าข้างนอกครับอยู่ในสวนสาธารณะข้างนอกค่ายมวยทีนี้คุณเคน
มี อ๋อ มีกรองมีเวทีมวย ครับ หลังจากการออกกำลัง กล่ กา อย งแปดเหลี่ยมแล้วก็เวทีมวยด้วย ครับครับครับ ครับ ต้นไม้ผมชอบสถานที่เพราะว่าผมชอบพักผ่อนหลังจากการออกกำลังกายครับ ครั้งนี้ผมจะชกกับคู่ต่อสู้ที่ชื่อพิอตรคูเบลสกี้จะชกชิงแชมป์เข็มขัดจะเป็นการชกที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตผมก็เลยมีแรงบันดาลใจผมจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อชนะ ดีมากครับ สู้ๆครับ ขอบคุณมากครับ ต้องสนุกแน่ๆขอบคุณมากครับ แล้วเจอกันค ข รั อบบ คุณมากครับ แล้วเจอกันครับ แล้วเจอกันครับ บายบาย ครับ ครั ผ บ มสวัสดีครับ ครับ. Staram się kilka razy w tygodniu, 3-4 razy w tygodniu odbywać konwersacje, bo już mam trochę doświadczenia z innymi językami i wiem, że właśnie takie konwersacje z native speakerem dają najlepsze efekty. No a przy okazji można się dowiedzieć jakichś ciekawych rzeczy o kulturze. No ja lubię tą naukę języków, bo jest to dla mnie taka fajna forma rozwoju, żeby też nie zaniedbywać tej pracy intelektualnej cały czas, żeby to wszystko szło równomiernie. W szkole uważam, że trochę te metody nauczania były nie takie, jak powinny być, bo uczyliśmy się listy słówek, a nie mieliśmy żadnych konwersacji, żadnych rozmów. No niestety tak nie działa nauka języka. Nasz mózg nie widzi w tym sensu zbyt wielkiego uczyć się listy słówek, jeżeli nie wprowadzasz tego do życia po prostu swojego. Dużo mi to daje satysfakcji, frajdy i później podróżowanie jest właśnie zupełnie na innym poziomie. Te przygody, które ja przeżyłem, wiele seminariów poprowadziłem w Ameryce Południowej, poznałem wielu bardzo ciekawych ludzi, czy to w Kolumbii, czy to w Brazylii, czy w Peru. To wszystko byłoby niemożliwe, gdybym nie rozmawiał właśnie w ich języku, także no ja uważam, że warto uczyć się języków, także polecam każdemu. Właśnie przed chwilą rozmawialiśmy na temat technologii, jaki duży problem w tym XXI wieku mamy z użytkowaniem telefonu, właściwie nieodpowiednim użytkowaniem i przez bardzo długą ilość czasu siedzeniu na social mediach i tego typu rzeczach. Konsumuje to strasznie nasz czas. Zaraz zobaczycie, wejdzie kumpel, który bardzo lubi właśnie siedzieć na telefonie ostatnio. Nawet chyba tam średnio miał, że 8,5 godziny dziennie wychodziło przez cały tydzień, także zobaczymy, jak się będzie zachowywał. O, właśnie podjechał. Zobaczymy. Było tak, że w 2016 chyba roku, czy 17, już teraz nie pamiętam, chyba 16 to było jeszcze przed startami w ogóle i gdzieś już dochodziłem do pełni sił, już dochodziłem do tego, że mogę zacząć trenować, mogę zacząć się rozwijać już właśnie w tej płaszczyźnie, jakim jest MMA. No i Weronika powiedziała mi, mówi: Piotrek, albo idziemy w lewo, albo idziesz w prawo, albo idziesz do roboty, albo ja cię po prostu utrzymuję, bo ja wtedy też musiałem zrezygnować z bramek. Mówi, że ja cię utrzymuję, no ale nic za darmo, idziesz, za brzydko mówiąc, zapierdalać. No i faktycznie tak było, że wiesz, ja jako facet, jako zawodnik, kurde, którego nie uprawia zbyt łatwego sportu, zbyt przyjemnego, nazwijmy to, że gdzieś to inaczej, no, uwłaczała mi duma, że po prostu moja żona, jeszcze wtedy narzeczona, no, stałem się jej utrzymankiem, bo tak dosłownie to wyglądało. Była trzymana Micha, to trzeba było robić zakupy, no ja tych zakupów nie robiłem, robiła je Weronika, albo ja robiłem te zakupy za pieniądze Weroniki. No i wypierz wymaluj, praktycznie jak McGregor, robiła wszystko od A do Z, żebyśmy po prostu poszli w to mocno, poszliśmy w to na 100%, no i po dziś dzień wychodzi nam to bardzo dobrze. Teraz tym, że się teraz troszeczkę to nieco zmieniło, to ona kiedyś mnie zabierała na wakacje, teraz ja mogę sobie na to pozwolić, mogę sobie pozwolić na to, żeby zabrać moją mamę na wakacje, mogę sobie pozwolić na tak naprawdę na rozwój swojej osoby w 100%, nie tylko fizycznie, ale też i mentalnie, i pod sporty walki.
No, ale początki nie było łatwe, bo to wiesz, jak człowiek był zbuntowany, to były też normalne, moim zdaniem, kłótnie. Bo nie zawsze było kolorowo, nie zawsze wytrzymywałem tą presję, no bo bolało mnie to bardzo, że za każdym razem, kiedy to podchodziliśmy do kasy, to nie ja wyciągałem pieniądze, tylko wyciągała je moja żona i to trwało 2 albo 3 lata, czy nawet trochę i dłużej. Ale pamiętam po dziś dzień, zawsze jej powiedziałem, mówi Werka, przyjdzie taki dzień, przyjdzie taka chwila, że te wszystkie pieniądze ci oddam, no i oddałem, mam nadzieję, że może nie z nawiązką, ale oddałem wszystko co za złotówki, no i teraz tak naprawdę lecimy sobie razem na tym wózku i żyje nam się dobrze. Czego się nauczyłeś na treningach z trenerem Raubo? Dobrych skrętów w głowy i pozycji. Nie no, śmieszne to było. Generalnie tam jechałem dla fanów, wiedziałem, że jakby tutaj absolutnie nie umieszam trenerowi, ale sposób, co tam pewnie część was widziała, jak nie widziała, to zapraszam obejrzeć, wejść na mój kanał i sobie zobaczyć, jak to wyglądało. Pewną filozofię tego, co robił, rozumiem. No bo faktycznie chodzi o to, żeby w boksie się mocno skręcać, ale czasami te postury, które przybierałem podczas tego odcinka, w którym tam odwiedziliśmy właśnie trenera Raubo, absolutnie nie ma miejsca prawa bytu w MMA, bo to mi się tam źle stało, a co dopiero miałbym walczyć w ten sposób. Ale reasumując, wiem, co miał trener w zamyśle, wiem, o co mu chodziło, ale akurat tamten trening do mojego ma za wiele nie wniósł. Pięć. To ja. Nigdy zawodników nie dobijam. Nigdy nie robię im dodatkowej krzywdy, pomimo tego, że mógłbym często zrobić. Była to sytuacja, właśnie tu przed chwileczką wspomniałem, z Bartoszem Leśko. Tomasz Bronder, sędzia Tomasz Bronder przed walką po odprawie powiedział mi: Piotrek, dopóki nie ma komendy stop, walczysz. No i faktycznie przy pierwszym knockdownie, kiedy zainkasował Bartosz, dostał haka, spadł na ziemię, spojrzałem się tylko na to, co zrobił, bo już go po prostu nie chciałem dobijać. Pozbierał się. No i mało co mógłbym to gdzieś tam, mogło mnie kosztować wtedy obaleniem, bo wiem, że próbował wejść w nogi, na szczęście mi się to udało bronić. No i na szczęście też udało mi się to wygrać. Podobna sytuacja była w rundzie drugiej, tylko akurat już wtedy wiedziałem, że tu tak trafiłem, że totalnie nie ma co podchodzić więcej i kończyć tą walkę, nie? Ale mówię, staram się nigdy z zawodników nie dobijać, że już są po prostu nie zdolni do walki, to tego nie robię. Nie robię im krzywdy dodatkowej. Jak wiecie, w moim domu jest dość duży zwierzyniec. Tutaj jest chomik, który gdzieś tu już chyba uciekł teraz z mojej córki, ale mamy też gada i mamy też psa. Mieliśmy królika, którego ostatnio wydaliśmy, bo długo nie było. Łącznie są 4 zwierzaki. Ale to jest mój pupilek, Agama brodata. Na imię ma Pinscher. To jest tak zwany Orange Red. Taka troszeczkę inna odmiana Agamy brodate. Jak widzicie, gamy brodate często są takie szare, ona jest taka czerwono-pomarańczowa, bardzo fajna. I wczoraj dostał dużo jedzenia, dzisiaj, mimo że jest bardzo fajny, cieplutki, wygrzany, on się już ogólnie widzę bardzo stresuje tym, ale jest to teraz moment, żeby go włożyć do wody. Dlaczego? Żeby dla ukojenia dla jego skory, ale też, chodźcie, już się cały spina. Gady, które się wrzuca do wody, tu mamy miseczkę, się relaksują. Jak się relaksują, to się wysrają. Ostatnio dostało się takie karaczany, czyli robaki, które mają dużo obłonniki, taki łusek w sobie, które nie są zdrowe generalnie dla jego jelit. Będziemy musieli go na chwilę opuścić. On się musi teraz wymoczyć z 50 minut w ciepłej wodzie. Później przyjdziemy, pewnie już będzie narąbane w misce. Minęło 3-4 minuty kąpieli w ciepłej wodzie. I to wszystko, co to jest, to są odchody. To, co widzicie, są pióra, skrzydełka owadów, które zjadł, a karmię karaczanami. No i co, i teraz trzeba takiego gada, zwierza. Ja sobie ręce.
Spokojnie. Często go też wycieram. One narobił papierem, żeby grzybica się żadna nie wdała, bo to też na wilgotność dla jego skóry to też niedobrze. No i co, już widzi co się dzieje. Mamy swoją ulubioną knajpkę właśnie taką w Warszawie, co z jedzeniem tajskim. Bardzo smaczne jedzenie. Taka nasza ulubiona i tam sobie w sumie zawsze robimy spotkania. Przeważnie jest taka tradycja tak w naszym gronie, że ktoś ma urodziny, to gdzieś tam się umawiamy sobie, siadamy wszyscy i solenizanty oczywiście full service może sobie zamawiać co tylko chce, nie musi za nic płacić, także to jest taki jego jeden dzień specjalny. Ale jeszcze ciekawszą wrzuciliśmy któregoś dnia, no bo oczywiście wstępnie się spotykaliśmy i dużo osób siedzi w telefonie jednak, to jest też problematyczne tych czasów. I stwierdziliśmy, że jak siadamy w knajpie, odkładamy telefony, ktokolwiek do niego się nie płaci rachunek cały i działa to idealnie. Podobno Radek ma taki problem z telefonem. Tak, Tak, Radek aż sobie kupił telefon zastępczy. tak. Nie to co ty, Rafciu, co? Oj, Nie to w ogóle, nie? ja tylko ten złapał. Ale ja widziałem już Rafał, a może zerkniemy, ile masz tam średnią z dnia dzisiejszego, wczorajszego? Dzisiaj to jeszcze jest wczesna godzina, ale jakby tak zliczyć z zeszłego tygodnia, podejrzewam, teraz mamy poniedziałek. Też byłem na wyjeździe, nie miałem prawo go więcej używać. Potrzebowałem, wiesz, zasięgnąć różnych... Troszeczkę więcej. Tak, tak. Już sekundarnie zacząłem złapać konto też od oczu. No, Coś- śmiesznie jest właśnie, coś bo Radek mi- potrafi wziąć mój telefon i zajrzeć mi godzinę telefonu i później mam przeglądane. Takie trochę czasy, że teraz właśnie ta technologia nam pochłania bardzo dużo czasu. Trzeba gdzieś tam umieć to regulować. Dla mnie to sobie teraz kupiłem nowy telefon, który ma aplikacje właśnie takie. Są szachy, jest pogoda, notatki, jest kalendarz. Można dzwonić i SMS-ować, czyli generalnie taki był zamysł pierwszego telefonu chyba właśnie. To generalnie najpierw się dzwoniło oczywiście, tak, a później jeszcze były te wiadomości tekstowe, no to taki podstawowy telefon, który pozwala mi na to, żeby właśnie wyciszyć się trochę przed walkami, no i zaoszczędzić tego czasu, skupić się bardziej na treningach. No i przede wszystkim mam dużo więcej wtedy wolnego czasu i spokojniejszą głowę. Też polecam każdemu zastosować sobie taki resecik raz na jakiś czas przynajmniej. Co tam sprawdzałeś, Rafał? Pogoda. Pogodę. Czy będziemy, wiesz, musieli używać w samochodzie, czy... Trzeba spalić się ciepło. Dokładnie. Bardzo ważne, istotne informacje. Ostatnio właśnie pogoda mnie zaskakuje, więc żeby to razem was nie zaskoczyła, więc śmiało, będzie słoneczko dzisiaj. Czyli to nie było 1584 odświeżenie Instagrama? Absolutnie. Jesteśmy na placu bankowym. Już zaraz, siemano. Coraz Tak. większy. No tak powiem ci, kurna, z tą wagą to wie. Raz większy, raz mniejszy. Ramzon, to jak to było mówić, że kto używa telefonu płaci za rachunek, tak? No tak, dlatego nie używam. Ja nie mam. Ja nie używam w ogóle telefon. Nie będę mówił, no. Radosław walczy, zarobi dużo pieniędzy, plus dostanie Fight of the Night bonus, plus Knockout of the Night, więc akurat dzisiaj płaci już. Tu płaci. Na zaś. Do telefonu. Nostradamus. Dobra, właśnie jesteśmy. Teraz się na trening. Do przejechania tam niedużo, 5-6 km. Jadę na rowerze szosowym, więc chwila, moment, aż trening zapasów. Do Anko-MMA. Trening już bardziej spersonalizowany. Dlaczego? Walka trwa 25 minut, więc nie ma sensu, żebym siedział na treningu 1,5 godziny. To jest godzina 19:30, godzina maksymalnie. I do chaty krótko, intensywnie. Przepalić płuco i do chaty. To był mój jedyny środek transportu. Pomimo tego, że miałem prawo jazdy, nie miałem środka transportu, nie miałem pieniędzy na auto, więc wsiadałem na to, żeby absolutnie nie opuszczać treningów. Trzeba było jeździć rowerem. A że rower to tak naprawdę jest darmowa przejażdżka, to co prawda czasochłonna, bo przyjmę, często bywało tak, że na tym rowerze robię 30-40 km, jechając na przykład do Warszawy, jadąc do Szamotu, robię tam dokładnie 44 km,
robiłem jednostkę boksu i wracałem kolejne 44 km, więc jeden trening trwał około 4 godzin, bo jechałem tam godzinę 20. Robiłem godzinny trening boksu i znowu wracałem godzinę 20. Można było połączyć tak naprawdę cardio z wytrzymałością mięśniową. Ona jest bardzo przydatna w nogach. Do Zakopanego prosto. Może nadmienię jeszcze też kilkuletnią moją akcję. Nie wiem dlaczego to zrobiłem, co mnie ku temu skłoniło. Ale chyba 4 lata temu, jakbyście przewinęli moje social media. Tam z dnia na dzień postanowiłem sobie, że pojadę sobie na Hell. Dokonałem to. Udało mi się. A tak naprawdę 12:38 chyba dojechałem dokładnie do chałup. Dlaczego do chałup, a nie na Hell? Bo chciałem dojechać. Tu zazwyczaj mi dnia już nie starczyło, nie chciałem jeździć po nocach. Wjechałem chyba o 6 rano. Byłem przed 20, a po drodze to był chyba okres sierpniowy, czy nawet chyba koniec września, czy sierpnia, gdzie się robiło dużo jaśniej. Dużo szybciej się robiło ciemno, przepraszam. No i wtedy jadąc te 300, chyba tam 88 km, 12:38. 12:38 dojechałem od roku. Wszystko mi się rozładowało, wszystko popadało. Jechałem tak naprawdę o latarce tylko od samego samochodu. I to było wszystko. Od samego roweru. I to było wszystko. Nie wiem dlaczego to zrobiłem, ale chyba chciałem pewne rzeczy przełamać u siebie. Chciałem pokazać, że dam radę. Powiem tak, do 200 km było wszystko pięknie. Po 200 km myślałem, że się popłaczę. Jechałem do Pomorskiego, gdzie tam wiadomo są wydmy. Nie tyle co wydmy, co dużo wzniesień, które było po 10% wzniesienia, ale też i zjazdy. Ale myślałem, że umrę. Nogi paliły. Zjadłem wtedy chyba 10 000 kalorii tego całego dnia w postaci coli i Snickersów, bo to było najlepsze paliwo, najszybciej dochodzące do mięśni. Nie było ono najzdrowsze, ale wiem, że tak robią. Więc i ja tak zrobiłem. Też tam tego dnia sam spaliłem 12,5 tysiąca kalorii. Więc wyczyn co niemiara. Co bym zrobił, powtórzyłbym go, ale już wtedy na jakąś aukcję charytatywną dla jakiegoś dziecka. Może ktoś, kto będzie oglądał to nagranie, będzie chciał się kiedyś dołączyć do tego wyczynu, że sobie po prostu pojadę może z Zakopca na Hell. Zajmie to pewnie mi kilka dni, ale w ramach dobrego imienia pomocy dla osoby potrzebujące wsiądę na rower i po prostu pojadę. A co mi tam? Planuję to 40 minut, ale na bardzo wysokim tętnie, żeby się zaprzyjaźnić z tym wszystkim. No, po prostu musimy zrobić krótką, szybką robotę, którą trzeba też wykonać w klatce. Pamiętajmy też, że walka trwa 25 minut, więc 40 minut to będzie już optymalny trening, taki mocny, na maksymalnym tętnie, żeby po prostu popracować, przyzwyczaić organizm z powrotem do dużego tętna. Włosy dobrze? Tak, czekaj. Trochę to, no. O, teraz. Ten jest fajny. No, jesteśmy tak naprawdę na końcu przygotowań Piotrka. Ta robota, która miała zostać wykonana, najcięższa, została zrobiona. Teraz już sobie lecimy indywidualnym tokiem w godzinach bliższych walki. No wiadomo, że nie będziemy o 23 robić, ale już troszeczkę w późniejszych godzinach po grupie zawodowej. No i co, dzisiaj będziemy robić takie ostatnie założenia taktyczne, które mają się sprawdzić w pojedynku i będziemy utrwalać to, co było przerobione wcześniej. No na pewno też doświadczenie tutaj gra na korzyść Piotrka, bo
Tego czasu w klatce spędził na pewno dużo więcej od Radka i częściej się przygotowywał na takie pojedynki. Myślę, że jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, to możemy być spokojni o jego przygotowania. No, mówię, tak, trzeba najbardziej uważać na takie mocne uderzenia, które gdzieś tam można, Radek na pewno potrafi znaleźć miejsce i trzeba być po prostu cały czas czujnym. Jeżeli Piotrek nie straci gdzieś tej koncentracji i Radek go na tym nie złapie, że na chwilę się zapomniał, to myślę, że powinno być dobrze. Szkoda ogólnie, że Jacek też odpadł, bo się cieszyłem na tą walkę, że wiesz, wiadomo, że twoja walka to dla nas najważniejsza, ale że coś się działo też przed. A tak to chyba gniady jeszcze. Dobrze się zapowiadało, tam się zapowiadało, że będzie dobra walka otwarcia. Pierwsza runda ogień, tam pełen but. Jak zawsze. Wiesz, jak piecka jest? Od razu wymiana, nie? Tam nie ma czajenia się w ogóle, nie? Tam od razu... Albo leży on, albo ktoś inny. Tak. Ale myślę, że Michał też właśnie stanie na wysokości zadania. Forma jest dobra, także miałem okazję już walczyć i na dużych stadionach, i w takich mniejszych studiach. W zasadzie to wiesz co, klatka jest ta sama i wygląda to wszystko bardzo podobnie dla nas jako zawodników. A myślę, że kibiców też moich będzie wystarczająca liczba, żeby ich usłyszeć. Ale wiem, że będzie podobnie liczbowo, jeśli chodzi o Piotrka, bo Piotrek też dostał taką samą liczbę biletów, także no będzie fajnie, będzie rywalizacja. Nie będzie głośno na pewno, tym bardziej, że no, to nie jest jakaś największa hala, więc na pewno jak rykną jedni i drudzy, to będzie głośno, więc atmosferka na pewno będzie fajna, taki kocioł będzie tam. Gracias. I myślę, Walka z Piotrkiem Kuberskim, bardzo mocny zawodnik, bardzo doświadczony. 17 walk zawodowych stoczonych, 16 wygrał, więc już ten sam rekord mówi sam za siebie. Generalnie jest to zawodnik, który dużo walk kończy przed czasem. Bardzo fajny poziom strajkerski, nokautuje przeciwników, też mocno swoją obecność zaznaczył już od pierwszej walki w KSW. Wszystkie pojedynki zwyciężył przed czasem, więc to też wiele nam mówi o tym zawodniku. No i co? No i cieszę się, że z nim skrzyżuję rękawice. Dla mnie to jest duża szansa. Zawalczyć o ten pas mistrzowski jest to jakieś dla mnie... Myślę, że zdobycie takiego pasa mistrzowskiego to byłoby dla mnie spełnienie moich marzeń. Na pewno jest to dla mnie najważniejsza walka w karierze do tej pory. Najważniejszy pojedynek, jaki stoczyłem i na pewno zrobię wszystko, żeby pas, że tak powiem, został w Warszawie. Bo pojedynek się odbywa w Warszawie, także żeby tutaj został i żebym to ja został mistrzem. Wiadomo, że jest to duże wyzwanie. Piotrek bardzo mocny zawodnik, ale wierzę w siebie, wierzę w to, że jestem w stanie zwyciężyć, że wygram ten pojedynek. Mamy prawie godzinę 18:30. Dziękuję wszystkim za wspólnie spędzony dzień i zapraszam już 9 sierpnia na galę KSW 109. Będzie naprawdę mocny pojedynek z Piotrkiem Kuberskim, także trzymajcie kciuki i do zobaczenia.